W ostatnich tygodniach moją facebookową tablicę zalały statusy znajomych, którzy obejrzeli produkcję What the Health. What the Health to jest film w mojej opinii stylizowany na dokument, a nie dokumentalny, ale o tym za moment, w reżyserii m.in. Kipa Andersena. Kip Andersen zabiera widzów w podróż przez fakty, a często także półprawdy i kłamstwa na temat przemysłu mięsnego i spożycia mięsa. Promują dietę wegańską, przytaczając szereg argumentów na rzecz tego, że spożycie mięsa jest szkodliwe. I niestety są to argumenty nie zawsze prawdziwe, a często będące półprawdami, które w mojej opinii wymagają co nieco wyjaśnienia. I dlatego dzisiaj chodźcie, poznęcamy się nad tym filmem co nieco. Zaczyna się nieźle, bo już na samym początku filmu padają stwierdzenia, które dowodzą, że autorzy nie do końca rozumieją zagadnienia, o których zamierzają mówić. Przywołany zostaje fakt, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, agenda WHO, zaklasyfikowała przetworzone mięso jako karcynogen z grupy pierwszej, czyli substancji rakotwórczych dla człowieka. I w tej samej grupie znajdują się m.in. azbest, pluton, etanol czy palenie tytoniu. I w związku z tym, że przetworzone mięso znalazło się obok palenia papierosów, to w filmie pojawiają się sceny, w trakcie których dzieciom na śniadanie zostają podane papierosy albo które jedzą kanapki z fajką w środku. W tym samym czasie z OFU dobiega pytanie o to, czy podawanie dzieciom mięsa powinno w ogóle być legalne, skoro przecież dzieci papierosów kupić nie mogą. How is it even legal for kids to be eating this way? Agencja podała też wtedy informację, że spożywanie 50 gramów przetworzonego mięsa dziennie może powodować podwyższenie ryzyka rozwoju nowotworu jelita grubego o 18% i ta informacja też zostaje w filmie przywołana. I to wszystko jest prawda, z tym, że bez wyjaśnienia dla kogoś, kto się na tym nie zna, może brzmieć o wiele bardziej dramatycznie niż jest w rzeczywistości. Ryzyko rozwoju nowotworów faktycznie wzrasta wraz ze spożyciem przetworzonego mięsa. Z tym, że wzrost ten obserwuje się wtedy, kiedy spożywamy przetworzone mięso codziennie przez długi okres czasu, a te 18% to jest wzrost względny. Innymi słowy, jeśli zjesz raz w życiu hot doga, to nie będzie tak, że Twoje ryzyko rozwoju nowotworu skoczy od 0 do 18%. Ale jeśli będziesz przez długi okres czasu codziennie zjadać 50 gramów przetworzonego mięsa oraz powiedzmy, że wyjściowo Twoje ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego wynosi 5%, to podwyższysz to ryzyko o 18%, czyli mniej więcej o 1/5, a 1/5 z 5 to powiedzmy, że jest 1. Czyli podwyższysz swoje ryzyko z 5 do niespełna 6%. I to już brzmi trochę mniej dramatycznie niż wybrzmiało to w filmie. A co z azbestem i plutonem? Otóż klasyfikacja tworzona przez tę agendę WHO odnosi się tylko do tego, czy dana substancja jest kancerogenna. Innymi słowy, fakt, że pluton, azbest, przetworzone mięso, tytoń, etanol itd. znajdują się w jednej grupie, oznacza, że zebraliśmy na tyle dużo i na tyle przekonujących dowodów, że możemy właściwie bez żadnych wątpliwości stwierdzić, że tak, te substancje są kancerogenne. Ale nie oznacza to w żadnym wypadku, że każda z tych substancji niesie podobne ryzyko i jest podobnie niebezpieczna dla zdrowia. Jeśli mielibyśmy stworzyć jakąś skalę szkodliwości tych wszystkich substancji, no to pluton i azbest na pewno nie znajdowałyby się blisko przetworzonego mięsa. Znalezienie tego wyjaśnienia zajmuje w Google 25 sekund, a co najlepsze, WHO, którego to strony są cytowane w filmie, samo wydało wyjaśnienie dotyczące czerwonego i przetworzonego mięsa, w którym tłumaczy to, co właśnie powiedziałam. To sprawia, że można chyba mieć trochę podejrzeń co do tego, czy autorzy celowo nie pominęli tej informacji, żeby udramatyzować przekaz. Dairy products increases your risk for various forms of cancer, especially those related to your hormones. Autor filmu wspomina o tym, że spożycie nabiału może podnosić ryzyko rozwoju przeróżnych nowotworów, podając przykład raka piersi i raka prostaty. I tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo What the Health powołuje się na pojedyncze badania. A tymczasem duże metaanalizy, którym z założenia można ufać bardziej niż pojedynczym publikacjom, nie są już w osądach aż tak jednoznaczne. Jedne metaanalizy nie znajdują ewidentnego, konsekwentnego powiązania między spożyciem nabiału a umieralnością na nowotwory. Inne wskazują na to, że wysokie spożycie nabiału nie jest powiązane z zachorowalnością np. na raka płuc. A jeszcze inne, że konsumpcja nabiału jest negatywnie powiązana z ryzykiem zachorowania na raka piersi, czyli że spożycie nabiału wręcz chroni przed tym nowotworem. Prawdą jest natomiast, że spożycie mleka czy nabiału może u mężczyzn wywoływać wzrost ryzyka zachorowania na raka prostaty. I tutaj akurat autorzy filmu mają zupełną rację.
What the Health bierze też pod lupę mleko, wspominając, że zawiera ono hormony i kontakt z tymi hormonami, ma się rozumieć, zaburza naszą własną naturalną gospodarkę. Milk is this hormonal fluid, so it's just packed with sex hormones and natural sex steroid hormones like estrogen, progesterone. I to jest prawda, w mleku hormony faktycznie się znajdują. Na przykład znajduje się w nich hormon wzrostu. Hormon wzrostu jest hormonem białkowym, który jest wrażliwy. Raz, na temperaturę, na przykład w trakcie pasteryzacji, a dwa, na działanie kwasu, na przykład żołądkowego w czasie trawienia. I to nikogo nie uspokaja, to od dawna wiadomym jest, że hormon wzrostu od krów nie działa na ludzi, działa na krowy. I to m.in. z tego powodu hormon wzrostu jako lek jest pozyskiwany z genetycznie zmodyfikowanych bakterii, a nie na przykład z bydła. Innym hormonem, o którym mowa w filmie, jest estrogen. Z tym, że tutaj też prawdopodobnie nie ma się czego bać. Badanie z 2016 roku przeprowadzone na myszach wykazało, że podawanie tym gryzoniom krowiego mleka z estrogenem nie powoduje żadnych zaburzeń w ich gospodarce hormonalnej ani w działaniu ich układu rozrodczego. Podobnie żadnego efektu nie udało się zaobserwować, gdy podawano myszom estrogen w stężeniu 100-krotnie większym niż to, które spotyka się w krowim mleku, a jakikolwiek efekt i rozregulowanie tej gospodarki hormonami zaobserwowano dopiero po podaniu im dawki estrogenu 1000-krotnie razy większej niż ta, z którą mamy do czynienia w krowim mleku. W filmie podana zostaje informacja, że zjedzenie jednego jajka jest tak samo złe z punktu widzenia przewidywanej długości życia, jak wypalenie 5 papierosów. Ale nie jest to prawdziwa informacja. Opiera się ona na starym i obalonym już przekonaniu, że wysoka zawartość cholesterolu w kurzym jajku promuje powstawanie wewnątrz naczyń krwionośnych płytek, które ograniczają przepływ krwi. W ostatnich latach zebrano dość sporo dowodów na to, że zjadanie cholesterolu nie jest koniecznie powiązane z promowaniem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. W innym fragmencie pada też stwierdzenie, że żółtko po zjedzeniu przechodzi do krwi i oblepia erytrocyty i sprawia, że ta krew jest zagęszczona, co jest po prostu tak absurdalne, bo proces trawienia jest na tym poziomie, żeby rozumieć, że żółtko tak w niezmienionej postaci bezpośrednio nie przechodzi do krwi i niczego tam nie oblepia, omawiany, nie wiem, w 4. klasie, 5. W filmie kilka razy padają też stwierdzenia, w których rola cukru jest dość mocno bagatelizowana. The starches, the carbs are good for you. They're not bad for you. This idea that carbs make you fat is utterly ridiculous. Wypowiadający się eksperci przenoszą ciężar odpowiedzialności za wywoływanie omawianych chorób na mięso i produkty odzwierzęce, deprecjonując rolę innych czynników, w tym m.in. właśnie cukru. Po obejrzeniu What the Health można pomyśleć, że cukier jest spoko. Tymczasem spożywanie nadmiernych ilości cukru może prowadzić do rozregulowania gospodarki hormonalnej, np. gospodarki leptyną czy insuliną, a także do rozwoju wielu różnych dysfunkcji metabolicznych. W ostatnich latach pojawiają się doniesienia, które nie tylko wiążą nadmierne spożywanie cukru z rozwojem niektórych typów nowotworów, Alzheimerem czy przedwczesnym starzeniem, ale też pojawiają się doniesienia o tym, że ten cały przemysł cukrowy, związany m.in. z produkcją słodyczy, dość mocno maczał łapy w publikacjach naukowych, miał wpływ na ich wydźwięk i jakość. I to wydaje się być dość niepokojące, a What the Health zupełnie pomija ten wątek. W filmie zostaje przeprowadzony wywiad z kobietą, która boryka się z przeróżnymi problemami zdrowotnymi i deklaruje, że po 2 tygodniach od przejścia na dietę roślinną mogła zrezygnować z łykania wszystkich tabletek, które wcześniej zapisywali jej lekarze. Ona łykała leki na astmę, na jakieś problemy z układem krążenia i brała też antydepresanty. No pain medication, no heart medication, nothing. No medications at all. My life has changed and it only took 2 weeks of a whole plant-based diet. Ta opowieść nie jest dowodem na cokolwiek, bo czy wywiad z tą panią mówi nam na przykład o tym, jak wiele jest osób, którym przejście na dietę roślinną w niczym nie pomogło i które wcześniej miały astmę, problemy z krążeniem i brały Prozac, a potem zaczęły jeść same warzywa i dalej miały astmę, problemy z krążeniem i musiały brać Prozac. Nie. Z filmu bije takie ogólne przesłanie, że dieta jest w stanie zapobiec, a może nawet i wyleczyć wszystkie te dolegliwości, o których w filmie mowa. Cukrzycę, nowotwory, problemy z krążeniem itd. Aby podkreślić, jak ważna jest rola diety, w pewnym fragmencie autor mówi, że tylko od 3 do 10% wszystkich nowotworów zależnych jest od genów. WHO podaje, że od 30 do 50% przypadków nowotworów mogłoby być zapobieżonych. Z tym, że nie chodzi tu tylko o dietę, ale też o szereg innych czynników, takich jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, utrzymanie
odpowiedniej wagi i regularne ćwiczenia, ekspozycję na promieniowanie jonizujące, poziom zanieczyszczenia środowiska, infekcje niektórymi bakteriami i wirusami, czy kontakt z karcenogenami w czasie pracy, co może dotyczyć na przykład naukowców albo pracowników przeróżnych fabryk. Dieta stanowi bardzo ważny element prewencji nowotworów, ale na pewno nie jedyny. A właśnie tak można to zrozumieć, kiedy obejrzy się What the Health. I to tyle z fact checku. A teraz na moment moja własna opinia. Uważam, że What the Health jest filmem kiepskim, a wręcz złym. I to nie tylko w warstwie merytorycznej, to też, a może nawet to przede wszystkim, ale też chociażby sposób, w jaki prowadzona jest narracja w tym filmie jest naiwny i jest irytujący. Mam wrażenie, że What the Health wyświadcza osobom zaangażowanym w promowanie diet roślinnych taką niedźwiedzią przysługę, bo wybiera do potwierdzenia hipotezy, która wydaje się być prawdziwa, bo szereg badań naukowych potwierdza, że diety roślinne, dieta wegetariańska są chyba najzdrowsze. Szereg zakłamanych argumentów i robi to tylko po to, by uczynić ten film bardziej dramatycznym i nadać mu jakiejś takiej otoczki obalania tajemnic i ujawniania szokujących faktów. I przez to, że tak wiele półprawd i przekłamań, czy nawet kłamstw zostaje zestawionych z niektórymi informacjami, które są prawdziwe, to waga tych ostatnich w filmie maleje. Na przykład fakt, że wiele z organizacji, które mają się zajmować ochroną zdrowia publicznego, jest finansowanych przez wielkie koncerny, jest ewidentnie niepokojący i to jest rzecz, która na pewno jest do zmiany. Z tym, że tuż potem Kip Andersen próbuje dogadać się z panią z recepcji w jednej z takich instytucji, zadając jej jakieś zagmatwane pytania i prezentując wynik jakichś pojedynczych publikacji naukowych, a potem odchodzi zły, że ta pani nie była w stanie mu odpowiedzieć na te pytania. No przecież to jest komiczne. Ja sama nie jem mięsa. Zdarza mi się raz na jakiś czas zjeść rybę i nie stronię od nabiału ani od jajek. I uważam, że przechodzenie w stronę diet opartych na produktach roślinnych w jak największej mierze jest dobre, nie tylko z punktu widzenia zdrowia, ale też etyki czy dbałości o środowisko. I tak jak nie mam żadnego zacięcia ani ochoty, by innych, którzy mięso jedzą, nawracać na dietę wegetariańską, tak rozumiem, że jeśli chce się to zrobić, to po pierwsze trzeba ludzi, z którymi się o tym rozmawia, szanować, a po drugie ich edukować. A What the Health nie robi ani jednego, ani drugiego. Bo traktuje swoich widzów jak idiotów, a zamiast edukować zupełnie niepotrzebnie zakłamuje fakty. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że byliście ze mną. Jeśli macie ochotę stawać się coraz lepiej zorientowanymi w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał. I o ile mięso Was nie zabije, widzimy się za tydzień. Buzi!